Cześć, ja nazywam się Bartek, a dzisiaj zapraszam na nagranie dotyczące pewnego wyspecjalizowanego REIT-u zajmującego się leasingiem nieruchomości na cele uprawy marihuany. Jeżeli nagranie Ci się podoba, zachęcam do zostawienia lajka, no i oczywiście do subskrypcji kanału. Innovative Industrial Properties, bo o nim dzisiaj mowa, to jest dosyć młoda spółka. Ona powstała w roku 2016 i pod koniec tego roku zadebiutowała na giełdzie, natomiast od samego początku dała inwestorom bardzo solidne stopy zwrotu, ponieważ średnio rocznie pozwalała zarobić około 34%, w tym samym czasie indeks S&P 500 przynosił zwrot na poziomie niecałych 13%. Tak wysoka stopa zwrotu oczywiście jest okupiona dużo większym ryzykiem i to ryzyko mierzone powiedzmy maksymalnym obsunięciem kapitału, na jakie musiałby liczyć inwestor, wynosiło prawie 65%, natomiast w przypadku indeksu to było zaledwie 20%, tutaj mowa o danych miesięcznych, czyli liczonych na zamknięcie miesiąca. Natomiast nawet pomimo tego sporego całkiem obsunięcia kapitału, które zresztą tutaj widzimy dobrze, w tym roku mamy przede wszystkim tą korektę od końcówki 2021, czyli tak jak zaczęła się korekta na rynku amerykańskim, tak Innovative Industrial obrywa dużo mocniej niż rynek, natomiast wcześniej ta korekta już nie była aż tak tragiczna, wynosiła, no w cudzysłowie, zaledwie 40% w roku 2020. Niezależnie od wszystkiego stopa zwrotu ze spółki jest wciąż dużo wyższa niż rynkowa, no i właśnie z tego powodu powstaje pytanie, czy obecnie to jest dobry moment na to, żeby kupić akcje. Zacznijmy od tego, czym spółka się w ogóle zajmuje. Innovative to pierwszy REIT, który jest notowany na dużym parkiecie, ponieważ na mniejszych, czyli na rynku OTC występują REITy o podobnej specjalizacji, który zajmuje się wynajmem nieruchomości przeznaczonymi na cele uprawy marihuany. No i to, co charakteryzuje tą spółkę, to co jest bardzo dużym plusem, to to, że pobiera ona bardzo wysokie czynsze i te czynsze wynoszą aż 13% wartości nieruchomości. Dodatkowo posiadają wbudowane eskalatory na poziomie około 2 do 3% rocznie. Żeby sobie uzmysłowić, jak duża różnica to jest w stosunku do tutów tego rynku triple net lease, to taki przedstawiciel chyba najbardziej znany REIT-ów w Stanach Zjednoczonych, jakim jest Realty Income Corp, czyli spółka o tickerze O, kasuje czynsze na poziomie około 6% wartości nieruchomości i ma wbudowane eskalatory na poziomie między 0,5 a 1% wartości. Także już na tym etapie widać, że po pierwsze Innovative pobiera czynsze ponad dwukrotnie wyższe niż najwięksi gracze na rynku, plus ma eskalatory na poziomie nawet 4 do 6 razy wyższe niż inne spółki działające na tym rynku. Jakie są zatem przewagi Innovative Industrial Properties, które pozwalają tej spółce pobierać tak wysokie czynsze i mieć wbudowane tak wysokie eskalatory? Przede wszystkim Innovative świadczy usługi dla innych podmiotów, które zajmują się marihuaną, właściwie produkcją marihuany, ponieważ Innovative tylko i wyłącznie wynajmuje, albo właściwie leasinguje nieruchomości, a inne podmioty tymi nieruchomościami zarządzają na cele właśnie produkcji marihuany. No i teraz należałoby trochę omówić amerykańskie prawo, które działa w dosyć zabawny sposób, a mianowicie nawet jeżeli w danym stanie marihuana jest legalna, to nie zmienia to faktu, że na poziomie federalnym, tak, czyli krajowym, ta marihuana jest wciąż nielegalna. Stąd też mamy do czynienia z takim artykułem, bardzo miłym artykułem 280e, który mówi, że spółkom nie wolno odliczać wydatków operacyjnych od osiąganych dochodów, jeżeli te wydatki są powiązane z produkcją nielegalnych substancji. No i teraz właśnie, ten artykuł jest artykułem, który działa na poziomie federalnym, więc spółki, które są legalne na poziomie stanowym, których nikt nie ściga w poszczególnych stanach, na poziomie federalnym wciąż funkcjonują w zasadzie na nielegalu. Więc te wydatki operacyjne, których spółki nie mogą wliczać, to m.in. czynsze, odsetki, wynagrodzenia. Jedynym podmiotem, który jest w stanie udzielić takim spółkom finansowania, skoro nie mają dostępu do kapitału bankowego, jest właśnie REIT, którym jest Innovative. Natomiast no oczywiście można zawsze próbować sięgnąć po kapitał akcjonariuszy, no ale to też nie jest optymalne rozwiązanie. Tym kapitałem obcym, tym kapitałem zewnętrznym też warto się w pewien sposób ratować i posiłkować. Szczególnie jeżeli mówimy o podmiotach, które działają bardzo krótko, tak, ponieważ historia legalnej marihuany w Stanach nie jest zbyt długa. No więc w takiej sytuacji można skorzystać z rozwiązań, które oferuje Innovative. Jest to spółka, która w zamian za nieruchomość, którą najczęściej przynosi im ich bieżący czy obecny leasingobiorca, Innovative odkupuje tą nieruchomość, płaci za nią dosyć często więcej niż ona jest warta ze względu na
pewne wymagania licencyjne, które musi dany podmiot spełnić. To jest kolejna przewaga. Więc te wymagania licencyjne, o których mowa, to przede wszystkim takie dopasowanie budynku do wymagań danego stanu, czy do wymagań regulatora, żeby była możliwość w nim właśnie legalnej produkcji. Te potrzeby dotyczące produkcji marihuany, czy właściwie te wymagania, które stawia regulator, sprowadzają się do tego, że spółka musi w odpowiedni sposób zarządzać takim budynkiem i to jest między innymi odpowiednie oświetlenie, odpowiedni system zarządzania między innymi wodą, deszczówką, odpowiednia wentylacja i nawadnianie, ale również kwestie dotyczące bezpieczeństwa i kontrolowania tych upraw, tak żeby nie mogło jakby dojść czy jakby utrudniony był w jakikolwiek sposób dostęp do placówki osobom trzecim. Więc bardzo ścisłe monitorowanie jest wymagane. No i kwestia licencjonowania ma bardzo duże korzyści, z tym, że tu warto zaznaczyć, że nie wszystkie stany mają dokładnie takie same wymagania licencyjne. Tutaj na minus dla Innovative wyróżnia się Kalifornia, która takie wymagania licencyjne ma najbardziej liberalne, natomiast większość stanów co do zasady wymaga, żeby ta marihuana była produkowana właśnie w odpowiednio sterylnych warunkach. Muszą być odpowiednie przepisy dotyczące ochrony wdrożone, przepisy przeciwpożarowe, no i oczywiście odpowiednie testowanie poszczególnych partii. Więc to jest jedna rzecz, która wymaga pewnych inwestycji w nieruchomość. Z drugiej strony to, co stanowi pewną kolejną przewagę i korzyść dla Innovative, to jest to, że liczba licencji jest ograniczona, plus jeżeli w danym miejscu jest już zlokalizowana jedna plantacja, to najprawdopodobniej w okolicy będzie bardzo ciężko uzyskać licencję na kolejną. Stąd też nawet jeżeli będziemy mieli do czynienia z bankructwem, to i tak taka nieruchomość powinna być w miarę łatwa do wynajęcia innemu podmiotowi, który chciałby zajmować się tym samym, chociażby z tego względu, że nawet gdyby ten podmiot chciał w danym miejscu funkcjonować, no to ze względu na to, że już istnieje tutaj licencjonowana nieruchomość, będzie mu bardzo ciężko uzyskać odrębną licencję. Tak łatwiej jest przejąć budynek, który jest pusty po zbankrutowanym leasingobiorcy. Spółka tych nieruchomości ma całkiem sporo, one są rozsiane po większości zbyt dużo powiedziane, rozsiane są po Stanach Zjednoczonych. Na chwilę obecną bodajże 18 stanów ma takie pełne dopuszczenie marihuany do wykorzystania, natomiast 27 w jakichś mniejszym lub większym stopniu. W każdym razie praktycznie żaden ze stanów nie stanowi powyżej 20%. W żadnym ze stanów spółka nie ma zlokalizowanych więcej niż 20% nieruchomości, no i ta najmniej, powiedzmy, sprzyjająca biznesowi spółki Kalifornia nie jest największym stanem, w którym spółka się znajduje, więc jest to na pewno na plus. W tego typu biznesie warto też przyjrzeć się oczywiście najemcom, więc mamy tutaj do czynienia z dwoma typami najemców oznaczonych jako MSO i SSO. Są to skróty odpowiednio od Multi-State Operator and Single State Operator, czyli najemców, którzy działają w jednym bądź kilku stanach w USA. No i oczywiście im większy operator, czyli właściwie częściej MSO ma łatwiejszy dostęp do finansowania po stronie akcjonariuszy niż SSO. SSO to są najczęściej mniejsze podmioty po prostu. No i tutaj jest jeden zgrzyt na biznesie Innovative, mianowicie piąty największy operator Kings Garden, spółka, która jest zlokalizowana w Kalifornii, czyli w tym stanie, który z kolei ma najbardziej liberalne przepisy dotyczące licencjonowania nieruchomości. Obecnie ogłosił niewypłacalność, więc w tej chwili odbywa się cała procedura upadłościowa wobec Kings Garden, co oczywiście może się przełożyć negatywnie na przychody spółki. Natomiast ten Kings Garden to jest około 8% przychodów spółki, co wbrew pozorom nie jest aż takim dużym poziomem, biorąc pod uwagę, jak szybko Innovative rośnie. Druga kwestia są też problemy paralel. O tych problemach tutaj część akcjonariuszy zarzuca spółce, że działała na niekorzyść, no właśnie, udziałowców.
W związku z czym toczą się pewne postępowania, na razie nie mają one przełożenia na niewypłacalność tego podmiotu, no ale z pewnością w sytuacji, w której zarząd robi jakieś nieciekawe historie w stosunku do udziałowców, no nie jest niczym pozytywnym, więc to jest rzecz, której należy się przyglądać z dużą dozą uwagi. Do pozostałych ryzyk, o których można mówić w przypadku Innovative, należy SAFE Act. Więc SAFE Act jest to projekt ustawy, który wprost podkreśla, że obecny stan rzeczy dyskryminuje legalnie funkcjonujące spółki, które zajmują się produkcją marihuany i że jest to ogólnie niekorzystne dla funkcjonowania tego typu podmiotów. No i oczywiście z jednej strony SAFE Act będzie utrudniał, jeżeli SAFE Act przejdzie i tego typu podmioty, które produkują marihuanę, będą miały dostęp do finansowania bankowego i będą mogły normalnie zaliczać swoje wydatki operacyjne, odliczać je od dochodów, no to oczywiście poprawi to ich standing finansowy, więc jest to pewien plus dla tego typu podmiotów. Natomiast z drugiej strony utrudni to Innovative przedłużanie czy zawieranie kolejnych tak korzystnych umów leasingowych. Natomiast na chwilę obecną wygląda to w ten sposób, że Innovative podpisuje bardzo długoterminowe umowy. One są powyżej 10 lat, czy jakby czas trwania takich umów jest powyżej 10 lat. Więc nawet jeżeli w najbliższym czasie taki SAFE Act zostałby uchwalony, co wcale nie jest takie proste, bo przepychanki dookoła tej ustawy trwają już od naprawdę długiego czasu, no to nie do końca musi się to przełożyć na już istniejące w tej chwili umowy, natomiast zdecydowanie będzie to wpływało na kolejne zawierane przez kolejnych najemców umowy leasingu. Kolejnym problemem są oczywiście krótkie pozycje. One sięgają 8,6% na chwilę obecną free floatu, więc jest to dosyć duża wartość. Ona jest związana z kilkoma rzeczami, no już wspomnianą kondycją najemców, ale również takim krótkim raportem krótkiej sprzedaży, który opublikował jeden z funduszy hedgingowych, jakim jest Blue Orca. No i w tej tezie, czy w tym raporcie podkreślane są dwie kwestie. Wspomniane już przeze mnie wcześniej problemy jednego z najemców, czyli Parallel Industries, który odpowiada za około 12% przychodów spółki, przychodów Innovative. Natomiast drugi zarzut, który powstał, jest taki, że Innovative przejmuje nieruchomości za ceny nierynkowe. No i to jest rzecz, o której mówiłem wcześniej. Rzeczywiście Innovative płaci więcej za te nieruchomości, które są w posiadaniu najemców, ze względu na to, że ci najemcy muszą później przekształcić je w taki sposób, żeby spełniały one te wymogi licencyjne. Więc raport nie do końca okazuje się jakby realizować, chociaż kurs rzeczywiście zaliczył mocne topnięcie, ale no problemy Parallel póki co są problemami prawnymi dotyczącymi zarządu i udziałowców tej konkretnej spółki, natomiast nie przekładają się na spłaty czynszów. Natomiast z drugiej strony właśnie ten zarzut o nierynkowych cenach wydaje się chybiony, plus jest do pewnego stopnia również pozytywny dla Innovative Industrial z tego względu, że nieruchomości są droższe, no ale też od tej droższej nieruchomości są płacone czynsze. Oczywiście te problemy najemców, warto zauważyć, że no, biznes marihuanowy jest czymś bardzo nowym, bardzo modnym i niestety większość dużych producentów przeżywa pewne problemy. Oczywiście do końcówki roku 2021 wyglądało wszystko w miarę ok, natomiast obecnie no, tych 5 największych najemców, których udało mi się, pięciu największych producentów, których udało mi się znaleźć, z nich tylko dwóch od 2018 roku zalicza jakieś rzeczywiście pozytywne stopy zwrotu, pozostałych trzech jest no, w dosyć trudnej sytuacji, więc jeżeli chodzi o spółki marihuanowe, to oczywiście jest pewien problem związany z możliwością przetrwania tych podmiotów. Tym niemniej, mimo wszystko wydaje się, że niezależnie od tego, czy dany najemca przetrwa, czy nie, to wynajęcie nieruchomości, która musi spełniać bardzo restrykcyjne wymogi regulatora, jest czymś, co powinno chronić Innovative i jego przychody. No i w tym wypadku, jeżeli każda zwłoka w uchwaleniu SAFE Act działa na korzyść spółki, ponieważ nowe umowy leasingowe będą uchwalane na starych zasadach, natomiast nawet właśnie uchwalenie tego SAFE Act z kolei też nie jest czymś bardzo złym, ponieważ bieżący operatorzy będą mieli lepszą kondycję finansową,
czyli jest duża większa szansa, że te umowy leasingowe, które są zawarte, będą po prostu dalej w przyszłości realizowane. No i oczywiście pewną zaletą jest sam rynek marihuany i jego prognozy. Jeżeli zobaczymy sobie na BDSA, na raporty BDSA, no to ten raport przewiduje, że rynek marihuanowy powinien wzrosnąć z 18 miliardów w 2020 roku do 47-48 miliardów w 2026. Rynek będzie rosnąć głównie na bazie rekreacyjnego wykorzystania marihuany. Ciekawe raporty dotyczące Stanów Zjednoczonych mówią, że w chwili obecnej w USA więcej procentowo osób korzysta z marihuany niż pali papierosy. Więc być może faktycznie ten kierunek zastępowania tytoniu marihuaną jest jakoś sensowny. Natomiast tu też trzeba mieć na uwadze dwie kwestie. Po pierwsze, trudniej regulatorowi jest ograniczać zużycie marihuany medycznej. Dużo łatwiej jest uderzyć w tą część dotyczącą rekreacyjnego wykorzystania. No i po drugie, jeżeli ktoś pali, nie wiem, 8-10 papierosów dziennie, nie mam pojęcia, ile palacze zwykle palą, no o tyle trudno sobie wyobrazić, żeby palił 8 do 10 jointów, tak, no zakładam, że jeden joint w ciągu dnia, no to już tak wydaje się raczej dużo, chociaż nie mam zbyt dużego doświadczenia. Cóż, tym niemniej rynek amerykański będzie największym rynkiem, jeżeli chodzi o marihuanę na świecie. Cały rynek marihuany światowy powinien wynieść około 60 kilku miliardów dolarów. No oczywiście, tak jak mówiłem, Ameryka to około 45-46 miliardów, więc gruba większość, 3/4 tego rynku to Stany Zjednoczone. A tak poglądowo w 2021 roku, pod koniec 2021 roku, tak wyglądała mapka Stanów Zjednoczonych z podziałem na to, w jaki sposób poszczególne stany podchodziły do legalizacji marihuany. No i w zasadzie można uznać, że większość stanów w większy lub mniejszy sposób tą marihuanę już zalegalizowało. No i teraz czekamy na taką, tak naprawdę taką bardziej legalizację na poziomie federalnym. Oczywiście analiza spółki nie może się obejść bez analizy wyników finansowych. Zacznijmy od wyceny, ponieważ mamy do czynienia z rate'em, więc zacznijmy od wyceny metodą Price to AFO, czyli Affordable Funds from Operations, i ta jest całkiem ok. Biorąc pod uwagę, jak szybko spółka się rozwija, o czym za sekundkę, wycena na chwilę obecną jest bardzo atrakcyjna, 14 punktów, czyli 14, price to AFO wynosi 14 punktów, więc całkiem niewiele, jak na podmiot, który to AFO był w stanie zwiększać o 40% w 2022 roku i prognozy mówią o tym, że ta dynamika AFO powinna być dwucyfrowa w kolejnych latach. Bardzo podobnie wygląda sprzedaż. Rośniemy od 140% w skali roku, 220 w 2020 do 52 w 2022 roku, więc całkiem przyzwoicie, naprawdę no, całkiem super, wręcz super przyzwoicie. Dodatkowo spółka może się pochwalić bardzo wysokim poziomem marży zysku netto na poziomie 54%, więc jest to coś bardzo pozytywnego. No i oczywiście, jak przystało na rate, bardzo solidnie dzieli się z inwestorami dywidendą. Na chwilę obecną stopa dywidendy wynosi niecałe 8%, no i rośnie od 94% w 2019 roku do 27% w 2022. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne podwyżki, natomiast można się spodziewać, że dalej powinny być przynajmniej dwucyfrowe. W tym wszystkim spółka przeznacza na wypłatę dywidendy około 84% tych funduszy dostępnych do dystrybucji. Jest to standardowy poziom dla rate'u, także tutaj nie ma się czym za bardzo dziwić. Rate'y standardowo siłą rzeczy po prostu legislacyjnie muszą wypłacać większą część swojego zysku czy odpowiednika zysku akcjonariuszom. Są to tak zwane pass-through entity. W tym wszystkim na pewno spółka błyszczy na poziomie zadłużenia. Do roku 2020 tego zadłużenia w ogóle nie było, natomiast obecnie debt to AFO wynosi 1,18, więc jest to jeden z niższych poziomów w przypadku rate'ów. Zazwyczaj tego typu podmioty ten poziom wskaźnika mają gdzieś w okolicach 5, więc można powiedzieć, że w przypadku Innovative możliwości dalszego zadłużania się czy pozyskiwania kapitału obcego są bardzo duże. No i jednocześnie jest to też dobra informacja w środowisku rosnących stóp procentowych, ponieważ to akurat nie będzie za bardzo spółki dotykało. Te odsetki są jak najbardziej do ogarnięcia na chwilę obecną.
Co więcej, większość długu będzie zapadała dopiero w 2026 roku, także spółka ma bardzo dużo czasu na to, żeby tym długiem zarządzać. Zaledwie niewiele, bo 6,5 miliona taka porcja jest do obsłużenia w 2024 roku, ale to zdecydowanie nie jest duży problem. Jeżeli chodzi o prognozy, tak jak wspominałem, te mówią o tym, że spółka powinna rosnąć w tempie dwucyfrowym. W tym wypadku nie przywiązywałbym się do EPS-u. EPS jest wartością mocno nieadekwatną dla rate'ów, natomiast możemy przyjąć, że sprzedaż powinna być tym indykatorem potencjału, jaki spółka ma, no więc w tym roku sprzedaż powinna wzrosnąć, do końca tego roku powinna wzrosnąć około 37%, no i w kolejnych latach powinna rosnąć powyżej 15%. Natomiast bazujemy już od 2024 roku bazujemy już na niezbyt dużej ilości analityków czy analiz, które są dostępne dla rynku, więc przyjmijmy, że te najbliższe 2 lata są w miarę adekwatnie pokryte, ale tak czy inaczej wzrost tego podmiotu wygląda na zdecydowanie imponujący, więc przy obecnej dywidendzie, która wynosi, tak jak mówimy, około 8%, jeżeli będziemy rosnąć w tempie 15%, no to oczywiście jest coś fenomenalnego. Natomiast te prognozy wyceny spółki dają jej całkiem solidny potencjał wzrostu, czyli analitycy dosyć mocno wierzą w ten podmiot. W ostatnim kwartale, co więcej, właściwie nie było żadnych transakcji sprzedaży ze strony zarządu, były tylko i wyłącznie transakcje kupna, chociaż nie na jakieś bardzo duże, nie były to jakieś bardzo duże wolumeny. Natomiast to, co ciekawe, czy w jakiś tam sposób interesujący, to to, że żaden z analityków nie przewiduje, że bieżąca cena jest zbyt wysoka, tak? Czyli nawet najniższa wycena mówi, że spółka powinna być warta więcej niż bieżąco, natomiast taka średnia wycen to $158, spółka obecnie kosztuje około 90, więc mamy ten potencjał wzrostu na poziomie 75%. Więc ponownie zachęcam do zasubskrybowania kanału, a tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.